Szanowni Państwo, dziękuję za tak liczne przybycie na ten wykład. Tytuł brzmi dosyć abstrakcyjnie i dosyć tak science fiction, ale jak postaram się Państwu przedstawić, to co się dzieje, to już nie jest science fiction, tylko to kolonizacja Księżyca jest na porządku dziennym. Jesteśmy na pewnym etapie, na pewnej fazie realizacji programu, którego docelowym efektem ma być kolonizacja Księżyca. Na wstępie się przedstawię. Swój doktorat realizowałem w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii i tam również pracowałem w obserwatorium, które wykonywało pomiary laserowe do sztucznych satelitów orbitujących wokół Ziemi, jak również wokół Księżyca. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zrealizowałem swoją pracę habilitacyjną, a później uzyskałem tytuł naukowy profesora. W Europejskiej Agencji Kosmicznej jestem członkiem Komitetu Doradczego do spraw systemów nawigacji satelitarnej nie tylko dla Ziemi, ale również dla Księżyca czy też Marsa. Ponadto jestem w Radzie Zarządzającej Międzynarodowej Służby Pomiarów Laserowych do Sztucznych Satelitów Ziemi i Księżyca, który jest afiliowany przy NASA w Centrum Gottarda. I oprócz tych działań w różnych komitetach prowadzę projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej tutaj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i pokrótce opowiem Państwu, na czym polegają te projekty. Jakie mamy fazy, jeżeli chodzi o kolonizację Księżyca? Pierwsza faza to jest faza, która trwa od 2009 roku i już wiele rzeczy udało się zrealizować w tym kontekście. Jest to faza polegająca na przygotowaniu całego kompleksu i rozpoznaniu potencjalnych miejsc do lądowania, na lepszym poznaniu Księżyca. Druga faza polega, czy też będzie polegała na budowie systemu nawigacji satelitarnej, po to, żeby mieć tak zwany GPS na Księżycu. Na Ziemi mamy 4 systemy satelitarne, na Księżycu w chwili obecnej nie mamy ani jednego. Ale jeżeli chcemy wysyłać ludzi na Księżyc, to musimy być pewni, że lądowanie będzie bezpieczne, start z powierzchni Księżyca będzie bezpieczny, nawigacja na powierzchni Księżyca również musi być bezpieczna, jeżeli docelowo mają tam pracować ludzie. I tutaj mamy plan, już przygotowanie tego systemu nawigacji trwa, bo rozpoczęło się w 2021 roku i pierwsze satelity będą wyniesione w 2028 roku. Trzecia faza będzie polegała na pierwszych misjach załogowych. Tutaj mamy 2027-2028 rok, kiedy ludzie powrócą na Księżyc. No już perspektywa niedługa, 3 lat od dzisiaj. Czwarta faza to budowa bazy stałej na Księżycu i rozwój infrastruktury powierzchniowej. Jeżeli chcemy tam wysłać ludzi, muszą oni mieć odpowiednie ogrzewanie, zasilanie, nie tylko panele słoneczne, ale również przewiduje się różne elektrownie jądrowe. Muszą mieć dostęp do internetu zapewniony, muszą mieć pożywienie, muszą mieć tlen. No wszystko to trzeba zrealizować, jeżeli ludzie docelowo mają podróżować na Księżyc. No i faza piąta, stała obecność i kolonizacja powierzchniowa. I po co to wszystko? No, jeżeli chcemy kiedykolwiek polecieć na Marsa, no, to Księżyc dla nas będzie takim przystankiem pośrednim. Najpierw trzeba przetestować, zrealizować wszystko na Księżycu, dopiero później możemy myśleć o kolonizacji Marsa czy też innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Zanim baza powstanie na Księżycu, będzie zrealizowana stacja kosmiczna, która będzie orbitowała wokół Księżyca. Jak Państwo pewnie słyszeli, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, gdzie poleciał pan Sławosz Uznański, no niedługo będzie deorbitowana. Niedługo zakończy swoje działanie, więc prawdopodobnie teraz był ten czas, ostatni moment, kiedy Polak mógł polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo drugiej okazji może nie być. Zamiast stacji orbitującej wokół Ziemi będzie budowana stacja, która będzie orbitować wokół Księżyca. No, po takiej wydłużonej orbicie z punktu widzenia obserwatora na Ziemi, no taka orbita wygląda dosyć dziwnie. To jest ta fioletowa orbita, Księżyc jest natomiast zaznaczony tutaj na zielono.
To jest międzynarodowy projekt. Bierze w nim udział zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, kanadyjska, japońska, jak i oczywiście NASA i różne komponenty będą realizowane przez różne misje, przez różne agencje i pierwsze komponenty bezzałogowe są planowane na 2027 rok, a jeżeli chodzi o pierwszą misję załogową, która ma polecieć na stację orbitującą wokół Księżyca, to 2028 rok. Zacząłem o misjach księżycowych, ale nie powiedziałem o tym, czym jest Księżyc. Więc musimy zacząć od podstawowej charakterystyki Księżyca, czym tak naprawdę jest to ciało niebieskie, które orbituje wokół Ziemi. Księżyc, o dziwo, nie okrąża Ziemi po orbicie kołowej. Ta orbita jest nieco wydłużona i dlatego mamy różnicę odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem w perycentrum i w apocentrum, czyli w tym najbliższym punkcie Ziemi i w tym najdalszym punkcie Ziemi. Co to powoduje? Powoduje to, że w momencie, kiedy mamy zaćmienie Słońca, czasami to zaćmienie może być obrączkowe, kiedy Księżyc znajduje się najdalej od Ziemi i Księżyc nie jest w stanie zasłonić nam pełnej tarczy słonecznej. Możemy mieć również zaćmienie całkowite, kiedy Księżyc jest bliżej Ziemi i wówczas zasłania nam całe Słońce. W zależności od tego, czy Księżyc znajdzie się w perycentrum, czy apocentrum, czy też perygeum, apogeum, to mamy różne typy zaćmienia. Okres obiegu względem gwiazd wynosi 27 dni i 7 godzin. A okres obrotu Księżyca wynosi dokładnie tyle samo, też 27 dni i 7 godzin. Co to powoduje? To powoduje to, że cały czas widzimy jedną stronę Księżyca, bliższą stronę Księżyca. Mówimy, że Księżyc jest w rezonansie grawitacyjnym w stosunku do Ziemi. Tak naprawdę nie widzimy 50% powierzchni Księżyca, ale niecałe 60%, z tego względu, że Księżyc wykonuje jeszcze taki ruch wahadłowy. Ruch wahadłowy, który pozwala nam zaobserwować nieco więcej. Względem Słońca okres obiegu to 29 dni i 12 godzin, co powoduje to, że w tym cyklu obserwujemy pełnię, nów. To jest cały cykl, który się powtarza z tym okresem. Średnica Księżyca to 1/4 średnicy Ziemi. Masa to zaledwie nieco ponad 1% masy Ziemi, ale przez to, że Księżyc jest mniejszy, ma mniejszą masę, to przyspieszenie na równiku również jest odpowiednio mniejsze, ale wynosi około 17% przyspieszenia na Ziemi. Więc na Księżycu bylibyśmy 8-krotnie lżejsi, też astronauci są 8-krotnie lżejsi niż ci, którzy znajdują się na Ziemi. Ciśnienie atmosferyczne to 10 do minus 10 Pascala, czyli tak naprawdę nie ma atmosfery na Księżycu. Nie ma czym oddychać, nie ma atmosfery. Grawitacja jest zbyt słaba, żeby ta atmosfera mogła się utrzymać. Atmosfera na Ziemi również chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym, przed promieniowaniem słonecznym. I to jest problem na Księżycu, że tych astronautów nie ma co chronić. Częściowo chroni pole magnetyczne Ziemi, ale nie do końca. Jeżeli porównamy odległość od Ziemi do Księżyca z prędkością światła, która wynosi niecałe 300 000 km na sekundę, to wyjdzie nam, że promień światła, czy też fala radiowa z Ziemi do Księżyca podróżuje nieco ponad 1 sekundę. Więc opóźnienie mamy zaledwie 1 sekundy pomiędzy Ziemią i Księżycem. W przypadku Marsa, w ekstremalnym przypadku, to aż 22 minuty, w zależności od tego, jak Mars jest ułożony względem Ziemi. Jak w ogóle powstał Księżyc? W chwili obecnej dominującą teorią jest taka teoria, że w momencie, kiedy kształtował się Układ Słoneczny, ukształtowała się Ziemia, to na orbicie ziemskiej, w tej samej odległości od Słońca, co odległość Ziemi od Słońca, nie powstała jedna Ziemia, tylko powstała jeszcze druga planeta, tak zwana Teja. I Ziemia, Słońce plus Teja tworzyły trójkąt równoboczny. I taki układ mógłby być stabilny. Z mechaniki nieba wynika, że takie układy są generalnie stabilne, pod warunkiem, że nie zostaną wytrącone z równowagi. Wystarczy
jakaś inna planeta w Układzie Słonecznym, na przykład Jowisz czy Saturn, żeby tę planetę, Teję, wyprowadzić z równowagi. I tak też się stało. Ta planeta została wyprowadzona z równowagi. Tutaj można zobaczyć, jak zaczyna się poruszać do przodu i do tyłu, aż ostatecznie uderzyła w Ziemię. Tyle tylko, że nie uderzyła w Ziemię, w środek Ziemi, tylko musnęła Ziemię z boku i część planety Teja została wtopiona w Ziemię, a część została wyrzucona na orbitę i z tego, co mieliśmy na orbicie, uformował się Księżyc. To jest teoria, która w chwili obecnej dominuje, głównie z racji tego, że skład chemiczny Księżyca jest tak naprawdę bardzo zbliżony do składu chemicznego Ziemi. Praktycznie te dwa ciała są identyczne, więc inne teorie, które były brane pod uwagę, na przykład, że Księżyc jest przechwyconą planetoidą, nie mają potwierdzenia ani w obliczeniach numerycznych, ani też w składzie chemicznym Księżyca. Więc w chwili obecnej przyjmujemy taki sposób powstania Księżyca i ta teoria jest również potwierdzona obliczeniami numerycznymi, więc lepszej teorii na dzień dzisiejszy nie mamy. A teraz krótki quiz, krótka zagadka. Widzimy Księżyc na zdjęciu i czy na podstawie takiego Księżyca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest przed pełnią, czy po pełni. Więc mamy 3 odpowiedzi do wyboru. Za chwilę Państwa zapytam, którą odpowiedź Państwo wybierają. Odpowiedź A brzmi: wkrótce będzie pełnia, jeżeli Księżyc wygląda w ten sposób. Odpowiedź B: jest tuż po pełni, czyli zbliża się nów. I odpowiedź C: nie da się tego stwierdzić, gdyż oświetlenie Księżyca zależy od pory roku. Chwila na zastanowienie. Kto z Państwa obstawia odpowiedź A? Ręka do góry. Kto obstawia odpowiedź B? A kto obstawia odpowiedź C? Wydaje mi się, że większość miała rację. Odpowiedź B jest prawidłowa. Jak łatwo to zapamiętać? Jeżeli Księżyc przypomina literkę D, to znaczy, że się dopełnia, czyli dopiero pełnia nadejdzie. A jeżeli Księżyc przypomina literkę C, to znaczy, że cienieje, czyli C jak cienieje, D jak dopełnia się. Tutaj Księżyc przypomina literkę D, to znaczy, że jest przed pełnią. Tutaj przypomina literkę C, to znaczy, że jest po pełni i zbliża się nów, więc wieczorem jak Państwo wyjdą na zewnątrz i zobaczą Państwo Księżyc na niebie, to już będą, w zależności od kształtu, będą Państwo w stanie przewidzieć, czy jest po pełni, czy przed pełnią, czy zbliża się pełnia, czy też nów. Jedna uwaga, ta zasada działa na półkuli północnej. Jeżeli polecą Państwo do Australii, jest dokładnie odwrotnie. Dobrze. Jakie mamy narzędzia do pomiarów Księżyca? Księżyc jesteśmy w stanie bardzo dokładnie pomierzyć już od misji Apollo 11. Astronauci, którzy wylądowali na Księżycu wraz z misją Apollo 11, zawieźli specjalne retroreflektory, tak się nazywają. To są takie specjalne pryzmaty do odbijania światła lasera. Różnią się one od lustra tego, że w momencie, kiedy lustro przechylimy, już wiązka powracająca nie powraca do źródła światła. Natomiast ten pryzmat działa w ten sposób, że kąt padania wiązki jest zawsze zgodny z kątem wychodzącym z tego pryzmatu. Pierwsze pryzmaty zostały zawiezione przez misję Apollo 11, 14, 15. Później mieliśmy 2 radzieckie łaziki na Księżycu, a ostatni retroreflektor zbudowany z pojedynczego pryzmatu został zainstalowany w marcu tego roku. Od marca 2025 roku mamy kolejny retroreflektor, gdyż komercyjna misja wylądowała na Księżycu, oczywiście misja bezzałogowa, i zainstalowała kolejny pryzmat do pomiarów laserowych. Na podstawie tych pomiarów laserowych byliśmy w stanie się dowiedzieć, że
Księżyc oddala się od Ziemi stopniowo o 3,8 cm na rok. To jest rzeczywiste zdjęcie z Księżyca i to nie jest zdjęcie czarno-białe, to jest zdjęcie kolorowe. Księżyc jest po prostu taki szary, że widzimy to, jakby to było zdjęcie czarno-białe. Tak naprawdę to jest zdjęcie w kolorze, to też jest zdjęcie wykonane przez astronautów z misji Apollo. Na czym polega zasada pomiarów laserowych do Księżyca? Laserowych pomiarów odległości. Na stacji laserowej, wyposażonej oczywiście w laser i w detektor, wysyłana jest wiązka w kierunku do albo satelity, albo do Księżyca. I co mierzymy? Mierzymy moment wyjścia tej wiązki laserowej ze stacji i moment powrotu tej samej wiązki po odbiciu się wiązki przez satelitę bądź też przez pryzmat, który znajduje się na Księżycu. I z różnicy czasu, w momencie, kiedy tę różnicę czasu przemnożymy przez prędkość światła, wiemy, że z jaką prędkością porusza się światło, uzyskamy podwojoną drogę, bo nasza wiązka laserowa przebywa drogę teleskop, satelita czy też Księżyc, teleskop, więc dostaniemy podwojoną odległość pomiędzy teleskopem, który znajduje się na Ziemi i satelitą bądź też pryzmatem na Księżycu. Jak dokładne są te pomiary? Tutaj wykonaliśmy obliczenia i pomiary do poszczególnych retroreflektorów na Księżycu są na poziomie około 2 cm z ostatnich 10 lat. Bez wprowadzania tam specjalnie dużej liczby poprawek. Jesteśmy na poziomie czasami powyżej 2 cm, czasami poniżej 2 cm. Takich pomiarów laserowych do Księżyca nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać te pomiary z tego względu, że jeżeli mamy pełnię, Księżyc jest zbyt jasny i nie da się rozróżnić fotonów odbitych od powierzchni Księżyca od tych fotonów laserowych. Natomiast jeżeli mamy nów i Księżyc jest bardzo ciemny, to nie jesteśmy w stanie korygować pozycji teleskopu na znane kratery i wówczas też nie mamy obserwacji laserowych, więc najwięcej obserwacji laserowych rejestrujemy albo w pierwszej kwadrze, albo w trzeciej kwadrze Księżyca, kiedy Księżyc jest tylko częściowo oświetlony. Jak jeszcze mierzymy Księżyc? Mamy cały czas misję Lunar Reconnaissance Orbiter. Jak sama nazwa wskazuje, celem misji jest rekonesans, czyli rozpoznanie powierzchni Księżyca. Dzięki tej misji mamy dokładne pomiary powierzchni Księżyca, mamy dokładne mapy topograficzne, mamy zlokalizowane miejsca pod lądowanie oraz ta misja znalazła lód wodny na Księżycu. W szczególności w okolicach bieguna południowego zostały znalezione w takich kraterach, które są wiecznie zacienione, zasoby lodu i na biegunie południowym Księżyca będzie budowana stacja, gdzie docelowo ludzie mają przebywać na stałe. Misja również sfotografowała nam Księżyc i sfotografowała miejsca lądowań poszczególnych misji. Apollo 11, zarówno ten retroreflektor laserowy został odzorowany, jak i część lądownika, która została zostawiona na Księżycu. Później mamy misję Apollo 12. Apollo 13 oczywiście nie wylądowało na Księżycu. Mamy misję Apollo 14, 15, 16, 17. Te późniejsze misje były wyposażone w łaziki, więc astronauci poruszali się po Księżycu z wykorzystaniem łazików i do teraz te ślady są widoczne na Księżycu. Na Księżycu nie ma atmosfery, nie ma wiatrów, więc nie ma co zetrzeć tych śladów, więc po 50 latach od lądowania na Księżycu ślady są nadal widoczne. Widać również tutaj różne urządzenia, które zostały pozostawione przez misję Apollo. Z misji LRO mamy modele powierzchni Księżyca, nachylenie stoków, szorstkość powierzchni, miejsca do lądowania, które są bezpieczne, które są mniej bezpieczne i zasoby lodu.
Oprócz tej misji mieliśmy jeszcze misję Grail do pomiarów pola grawitacyjnego Księżyca. Ta misja składa się z pary satelitów i tu mamy jednego satelitę i drugiego i satelity orbitują wokół Księżyca i pomiędzy satelitami cały czas mierzymy odległość z dokładnością mikrometra. Satelity muszą utrzymywać kontakt z Ziemią po to, żeby wyznaczyć pozycję tych satelitów, gdzie w chwili obecnej się znajdują. Kiedy dziennikarze zobaczyli tę misję w ten sposób, że jeden satelita orbituje wokół Księżyca, drugi go goni, no, nazwali misję Tom i Jerry. I tak po części jest. Mamy jednego satelitę, który ucieka i drugiego satelitę, który cały czas go goni. Na czym polega tutaj zasada pomiarów? Jeżeli na Księżycu, czy też na Ziemi, bo analogiczną misję mamy na Ziemi, jeżeli na powierzchni znajduje się jakaś anomalia, na przykład skały o wyższej gęstości, czy więcej masy, wówczas ta anomalia grawitacyjna przyciąga mocniej pierwszego satelitę. No więc on zmienia swoją pozycję. Więc zmienia się odległość wydłuża się odległość pomiędzy pierwszym i drugim satelitą. Następnie ten satelita odlatuje i nad to samo miejsce przylatuje drugi satelita. Więc znowu zmienia się odległość pomiędzy satelitami. I w momencie, kiedy będziemy mierzyli te odległości z dokładnością mikrometra, jesteśmy w stanie wyliczyć, jakie masy na powierzchni Księżyca zmieniają nam na tyle grawitację, że wpływają nam na satelity, które orbitują wokół Księżyca. Dzięki tej misji byliśmy w stanie zmapować bardzo dokładnie pole grawitacyjne Księżyca. Zarówno dla bliższej, jak i dalszej strony Księżyca, ale jak się przyjrzymy rozdzielczości tych obrazów, to okazuje się, że po dalszej stronie Księżyca ta rozdzielczość jest dużo gorsza. Dlaczego? Otóż misja musiała utrzymywać kontakt z Ziemią, a w momencie, kiedy satelity zachodziły za Księżyc, ten kontakt się urywał, bo po dalszej stronie Księżyca nie ma bezpośredniego kontaktu już z Ziemią. No jeżeli chcielibyśmy się gdziekolwiek ukryć w Układzie Słonecznym, to polecałbym jako najlepsze miejsce, żeby się ukryć, dalszą stronę Księżyca. Stosunkowo blisko Ziemi, ale z Ziemi tamto miejsce jest niewidoczne. No i dopóki nie zbudujemy konstelacji satelitów orbitujących wokół Księżyca, no to będziemy zupełnie niewidoczni dla Ziemian, jeżeli zamieszkamy na dalszej stronie Księżyca. Ale tak samo było z misją Grail. No, na Ziemi mamy system GPS, mamy inne systemy nawigacyjne, które pozwalają nam wyliczyć pozycję satelitów nisko orbitujących w każdym punkcie. W przypadku misji Grail jedynie te pomiary pomiędzy satelitami zostawały w momencie, kiedy satelity zachodziły za Księżyc, dlatego też te mapy dla dalszej strony Księżyca obarczone są dużo większym błędem niż ta bliższa strona Księżyca. Bliższa strona Księżyca, jeżeli chodzi o pole grawitacyjne, jest w chwili obecnej lepiej zmapowana niż pole grawitacyjne Ziemi, ponieważ satelity mogły orbitować bardzo nisko. W ekstremalnym przypadku nawet orbitowały na wysokości 17 km nad powierzchnią Księżyca, co na Ziemi jest niemożliwe. Na Ziemi, jeżeli satelita zejdzie do pułapu 200 km, to jego godziny na orbicie są policzone, bo opór powietrza tak spowalnia już satelitę, że docelowo satelita spada bardzo szybko i płonie w atmosferze, poniżej 200 km. Dopiero powyżej 200 kilometrów to jest ta bezpieczna granica, gdzie można orbitować znacznie dłużej. No, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna cały czas koryguje swoją pozycję, ale znajduje się znacznie wyżej, na wysokości około 400 kilometrów, czasem wyżej, czasem niżej, bo również te manewry są potrzebne, żeby na przykład nie zderzyć się z żadnym śmieciem kosmicznym, bo śmieci kosmiczne na tej orbicie to jest zmora. Jeżeli chodzi o misję Grail, mogła orbitować bardzo blisko powierzchni Księżyca, tam nie ma atmosfery, więc to pole grawitacyjne mogło zostać bardzo dobrze zmapowane. Teraz przejdę do tematu systemu nawigacyjnego dla Księżyca, bo już trochę wspomniałem, że jest nam on bardzo potrzebny dla różnych misji, jak również dla ludzi, którzy będą chcieli bezpiecznie lądować na Księżycu.
No, w chwili obecnej lądowanie na Księżycu jest skuteczne w 60%. 40% lądowników cały czas się rozbija o powierzchni Księżyca i to jest za mało, żeby bezpiecznie wysyłać tam ludzi. Więc musimy podnieść tę skuteczność, poziom bezpieczeństwa do ponad 99%, tak żeby wysyłać tam bezpiecznie ludzi i żeby ci ludzie też bezpiecznie powracali na Ziemię. Europejska Agencja Kosmiczna wzięła na siebie tę odpowiedzialność, żeby zbudować system nawigacyjny na Księżycu, który w pierwszej fazie będzie się składał z 4 satelitów na takich wydłużonych orbitach. Dlaczego te orbity mają taki kształt, a nie mamy kołowych orbit, tak jak w przypadku systemu GPS? No, jesteśmy zainteresowani przede wszystkim biegunem południowym. Tam będziemy lądować, tam będziemy budować stacje. Więc satelity powinny jak najwolniej poruszać się w tym obszarze. I taka orbita to zapewnia, że tutaj satelity poruszają się bardzo wolno i później bardzo szybko przelatują nad biegunem północnym i znowu wolno poruszają się nad biegunem południowym. Dzięki czemu w tej pierwszej fazie, nawet mając 4 satelity, jesteśmy w stanie odbierać sygnał z 4 satelitów, co jest niezbędne, żeby wyliczyć pozycję i poprawkę zegara odbiornika, czyli 4 komponenty w sumie, czyli pozycję X, Y, Z i poprawkę zegara. Do 4 komponentów potrzebujemy 4 obserwacje z 4 satelitów. Ten system nawigacyjny będzie realizowany, przynajmniej pierwsza część, do 2028 roku i tutaj mamy swój udział w realizacji tego systemu, bo system został zaprojektowany przez międzynarodowe konsorcjum włosko-francusko-polskie i my, jako przedstawiciele z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odpowiadaliśmy za tę polską część. Ja byłem kierownikiem polskiej części w tym projekcie. Co było naszym zadaniem w tym projekcie? Otóż musieliśmy zaprojektować strukturę sygnału, który satelity będą wysyłać. W tym sygnale znajduje się informacja o pozycji satelity, jak i informacja o całej konstelacji. Stworzyliśmy cyfrowego bliźniaka satelity i warunków na orbicie, czyli wszystkich sił, które działają na satelitę i które mogą wytrącać satelitę z równowagi, na przykład ciśnienie słoneczne, które działa na panele słoneczne, bądź też ciśnienie słoneczne, które działa na powierzchnię Księżyca, następnie się odbija i działa nam na satelitę. I ostatnia rzecz, którą zaprojektowaliśmy, to pozycja środka masy Księżyca, jego zmiana w czasie na przestrzeni następnych 20 lat. Również musieliśmy obliczyć taką prognozę oraz model obrotu Księżyca. Z dokładnością 2 cm udało się osiągnąć właśnie taką dokładność na retroreflektorach laserowych. To jest system nawigacyjny, a kolejnym etapem będzie już wysyłanie misji załogowych na Księżyc. Żeby wspierać astronautów w momencie, kiedy będą lądować i przebywać na Księżycu, NASA postanowiła zbudować takie lądowniki, które będą lądować wraz z zaopatrzeniem dla astronautów. My zaproponowaliśmy, żeby na tych lądownikach zainstalować również różne urządzenia pomiarowe. Taki lądownik będzie miał zasilanie i ogrzewanie. W chwili obecnej elektronika na Księżycu jest w stanie funkcjonować 10 dni. Dlaczego? W trakcie nocy księżycowej temperatura spada do minus 180 stopni Celsjusza i taka temperatura jest zabójcza dla elektroniki. Tutaj na pokładzie takiego lądownika będziemy mieli zapewnione ogrzewanie minimum przez 2 lata. Więc jeżeli wyślemy tam elektronikę, wyślemy tam na przykład odbiorniki, GPS, Galileo, czy też inne urządzenia badawcze, zegar atomowy, no to wszystko będzie mogło funkcjonować minimum przez 2 lata. Więc to będą takie stacje badawcze. Na razie zaprojektowaliśmy to, ale czy uzyskamy finansowanie, to się okaże za 2 tygodnie, bo w listopadzie, pod koniec listopada tego roku jest spotkanie ministerialne członków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska również jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc za 2 tygodnie zapadnie decyzja co do finansowania różnych misji przez kraje członkowskie w perspektywie następnych 3 lat. Oczywiście ta misja
jest pisana na listę, my lobbujemy za tym, żeby uzyskała finansowanie, ale czy uzyska finansowanie, no to jest niepewne, natomiast system nawigacji satelitarnej już ma zapewnione finansowanie z poprzedniego spotkania ministerialnego. Więc w ten sposób kształtuje się mapa drogowa Europejskiej Agencji Kosmicznej, jeżeli chodzi o różne serwisy nawigacji na Księżycu. Pierwszy krok to test satelita, który będzie w przyszłym roku wysłany. Drugi krok to system nawigacji satelitarnej, pierwsze satelity 2028 rok, a pełna operacyjność jest zaplanowana na 2030 rok. No i lądowniki na Księżycu ze stacjami badawczymi i tutaj są one zaplanowane na 2031 rok. Na koniec wykładu 3 krótkie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka jest taka, że kawałek Księżyca, kawałek Wrocławia już jest na Księżycu. Dlaczego? 150 lat temu na Uniwersytecie Wrocławskim pracował pan profesor Bogusławski. Był on odkrywcą wielu komet i na cześć profesora Bogusławskiego, który prowadził swoje obserwacje m.in. z wieży matematycznej z budynku głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, na cześć pana profesora został nazwany krater na Księżycu, w okolicach bieguna południowego zresztą, czyli blisko potencjalnego miejsca, przyszłego miejsca, jeżeli chodzi o lądowanie. Druga ciekawostka jest taka, że księżyc w języku polskim jest dosyć dziwnym słowem na tle innych języków europejskich. No, po włosku księżyc to luna, po angielsku moon, po niemiecku mond. Nawet w językach zachodniosłowiańskich, czyli w tej grupie językowej, do której należy język polski, czyli czeski, słowacki, kaszubski, śląski, no księżyc to albo miesiąc, albo miesiączek, czyli coś, co jest związane z interwałem czasu. Natomiast po polsku księżyc to księżyc. Dlaczego używamy takiej nazwy? Końcówka -ic po staropolsku oznacza dziedzica. Zazwyczaj to był najstarszy syn, no ale ktoś, kto dziedziczy. Więc księżyc to jest syn księcia, czy też dziedzic księcia. Więc przyjmuje się, że panem dnia było słońce, natomiast panem nocy był księżyc, syn księcia i stąd nazwa księżyc w języku polskim, która jest zupełnie inna niż jakiekolwiek inne języki europejskie, co też tutaj widać. No chyba że popatrzymy na język fiński i po fińsku księżyc to kuu. No i ostatnia ciekawostka. W tym roku uruchomiliśmy nowe studia. Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym, Inżynieria Danych Satelitarnych i Kosmicznych. I tutaj uczymy projektować nie tylko misje na Księżyc, nie tylko misje międzyplanetarne, ale przede wszystkim uczymy przetwarzać dane z satelitów orbitujących wokół Ziemi. Zarówno te satelitów, które służą nam do pozycjonowania, do nawigacji, do synchronizacji czasu, co jest wykorzystywane w energetyce, w telefonii komórkowej, bankowości i wielu innych dziedzinach, jak również te, które produkują nam obrazy Ziemi, czyli tak zwana teledetekcja, zarówno w zakresie optycznym, jak i w zakresie radarowym. I zastosowanie misji satelitarnych jest ogromne. Służą one do monitorowania środowiska, nawigacji, meteorologii, obronności, do lotnictwa, do żeglugi, do rolnictwa precyzyjnego. W służbach ratunkowych są wykorzystywane w opisach Ziemi i wielu innych dyscyplinach. Tak naprawdę te obszary bardzo dynamicznie się rozwijają. Tutaj na Dolnym Śląsku mamy wiele firm, które zwiększają swój udział w tym rynku kosmicznym z roku na rok, które aplikują coraz szerzej o projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo cały czas przysługuje nam finansowanie, bo jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc trzeba wiedzieć, w jaki sposób sięgać po te projekty z Europejskiej Agencji Kosmicznej. I tutaj również mamy podpisane memorandum z ESA,
Na podstawie tego memorandum zostało utworzone laboratorium ESA Lab na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Mamy specjalistów, więc serdecznie zapraszamy na studia u nas na uczelni. Dziękuję serdecznie za uwagę. Panie profesorze, proszę zaczekać. Być może my jeszcze oczekując na gości, może Państwo mają jakieś pytania do pana profesora. Może się pojawiły w trakcie tego wykładu jakieś pytania, jako rozgrzewka przed pytaniami, które później będziecie mieli Państwo okazję zadawać. Tutaj mamy... Apollo 14 wylądowało, natomiast Apollo 13 jest taki słynny film, gdzie doszło do awarii przed jeszcze lądowaniem na Księżycu, kiedy astronauci zbliżali się do Księżyca. Doszło do poważnej awarii i dzięki bardzo szybkiej reakcji zarówno po stronie załogi Apollo 13, jak i po stronie koordynatorów z NASA, udało się astronautów bezpiecznie sprowadzić na Ziemię. Ale misja już była dosyć bardzo zagrożona, jeżeli chodzi o Apollo 13. Astronauci nie mogli lądować ze względu na własne bezpieczeństwo. Tutaj mamy taką ładną wizualizację właśnie takiego habitatu. Są przygotowywane tak zwane habitaty, czyli takie miejsca, gdzie będzie zapewniony zarówno tlen, tak żeby astronauci mogli przetrwać, będzie zapewnione ogrzewanie. Tej technologii jeszcze nie posiadamy w pełni, dlatego tutaj ta technologia wymaga ciągłego rozwoju, tak żeby zapewnić zarówno temperaturę, zasilanie, ogrzewanie. Prawdopodobnie te panele słoneczne, które są tutaj na wizualizacji, będą niewystarczające. Będziemy musieli również na przykład jakiś reaktor jądrowy, niewielki reaktor jądrowy zainstalować na Księżycu. W chwili obecnej, o tym nie powiedziałem, trwa wyścig na Księżyc. Na Księżycu znajdują się pierwiastki ziem rzadkich, których bardzo często na Ziemi brakuje. Więc jeżeli będziemy chcieli na przykład budować takie panele słoneczne, to znacznie taniej będzie stworzyć całą linię produkcyjną na Księżycu. Żeby niekoniecznie zabierać wszystko z Ziemi, ale żeby na miejscu wydobywać te pierwiastki ziem rzadkich i tworzyć czy to panele słoneczne, czy też jakieś komponenty przy kolonizacji na przykład Marsa. Z Księżyca dużo łatwiej oderwać się od powierzchni Księżyca niż od powierzchni Ziemi. Dlatego Księżyc jest planowany jako taka stacja pośrednia, bo jeżeli mamy zawieźć jakieś materiały, to oderwanie tych materiałów z Ziemi, wyniesienie na orbitę, zawiezienie na Marsa jest bardzo drogie. Natomiast z Księżyca tniemy koszty wielokrotnie. Więc te koszty już są dużo mniejsze, więc jeżeli uda się nam stworzyć linie produkcyjne, jakieś fabryki na Księżycu, to o wiele taniej jest to robić, właśnie wydobywać wszystko na Księżycu i zawozić na Marsa czy też na inne ciała niebieskie. Oczywiście ta technologia wymaga rozwoju. To nie jest tak, że wszystko już mamy na dzień dzisiejszy, ale stopniowo budujemy elementy. To, że powstaje system nawigacyjny na Księżycu, to też jest taki element, że Europejska Agencja Kosmiczna, czyli my, Europejczycy, chcieliśmy być i stworzyć coś jako pierwsi. Więc zidentyfikowano takie nisze, których brakuje.
A brakuje nam właśnie systemu do nawigacji. Jeszcze drugim celem tego systemu ma być telekomunikacja na Księżycu, tak żeby astronauci mogli korzystać z internetu, żeby mogli się komunikować, więc 4 satelity będą służyły w tej pierwszej fazie do nawigacji. Będziemy mieli jeszcze parę satelitów, która będzie nam służyła do telekomunikacji na Księżycu. Mówi się o tym, że satelity Starlink wyciekają, że tak powiem, sygnałami radiowymi. Czy to jest zagrożenie jakieś dla tego systemu nawigacji, który ma powstawać? Na Księżycu nie. Natomiast na Ziemi przede wszystkim ta orbita niska jest już bardzo zaśmiecona, bo to nie tylko Starlinki, nie tylko aktywne satelity, ale satelity, które są nieaktywne, również części rakiet nośnych, które wyniosły te satelity, no w dużej mierze cały czas nam orbitują wokół Ziemi. Więc orbita niska jest bardzo zaśmiecona w chwili obecnej. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna musi manewrować co kilkanaście dni po to, żeby uniknąć zderzenia z odłamkami, z różnymi śmieciami kosmicznymi. Śmieci kosmiczne są na bieżąco monitorowane, są specjalne projekty również realizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, tak żeby mieć pełen katalog tych śmieci i żeby oszacować potencjalne ryzyko. Natomiast na przykład takie wyższe orbity, powyżej orbity niskiej, w zasadzie nie mamy żadnych satelitów. Dlaczego? Bo promieniowanie pola magnetycznego Ziemi jest na tyle duże, że elektronika też nie jest w stanie zbyt długo przetrwać na wysokości od 6 do 14 tysięcy kilometrów od powierzchni Ziemi. Powyżej tego pułapu znowu mamy satelity nawigacyjne. I co się dzieje na przykład z takimi martwymi satelitami GPS? No, tak długo, dopóki mamy kontrolę nad satelitą i dopóki mamy paliwo, żeby zmienić orbitę satelity, przesuwa się satelitę albo wyżej, albo niżej, albo wyżej, tak na przykład 100-200 kilometrów wyżej, tak żeby satelita nie przeszkadzał aktywnym satelitom. No i później można zdeaktywować takiego satelitę i na wysokości satelitów GPS, czyli około 22 tysiące kilometrów nad powierzchnią Ziemi, no już nic nie ściągnie tych satelitów. Satelity GPS będą już bezwładnie orbitować wokół Ziemi, tam nie ma atmosfery, więc one nie będą obniżać swojego pułapu, w przeciwieństwie do tych satelitów niskich. No poniżej 400 kilometrów, w momencie kiedy mamy wyższą aktywność słoneczną, satelity zaczynają nam spadać i docelowo płoną nam w atmosferze ziemskiej. Na jaką planetę chciałby pan najbardziej polecieć? Jeszcze raz mogę prosić o powtórzenie pytania? Ja pozwolę sobie powiedzieć, na jaką planetę chciałby pan najbardziej polecieć? Czy na planetę? Nie tylko planety są ciekawe, ale na przykład Księżyce, czy Jowisza, czy Saturna. No polecenie na przykład na taką Europę byłoby bardzo ciekawe. No więc oczywiście na Jowiszu czy Saturnie nie wylądujemy, bo to jest gigant gazowy, więc na powierzchni nie jesteśmy w stanie wylądować. Natomiast docelowo może się okazać, że Księżyce Jowisza i Saturna mają lepsze warunki do zamieszkania niż na przykład Mars, bo mają stwierdzony na przykład podwodny ocean. Pod pokrywą lodu znajduje się ocean, bo stwierdzono gejzery na różnych satelitach, czy to Jowisza, czy Saturna. No i myślę, że taka Europa byłaby całkiem dogodnym celem, żeby się tam udać. A jaka jest najcieplejsza planeta w Układzie Słonecznym? O, to jest dobre pytanie, bo z jednej strony najbliżej jest Merkury, Słońca, ale Merkury praktycznie nie ma atmosfery. I okazuje się, że średnio dużo cieplejsze od Merkurego jest Wenus. Druga planeta od Słońca, z racji tego, że na Wenus mamy bardzo silny efekt cieplarniany.
Jest bardzo gęsta atmosfera na Wenus. Przy powierzchni i Wenus ciśnienie atmosferyczne jest 100-krotnie większe niż na Ziemi. I do tego mamy bardzo dużo dwutlenku węgla, metanu w atmosferze Wenus, co powoduje nam, że to ciepło, które dociera do Słońca, nie jest w stanie opuścić planety. I ten efekt cieplarniany powoduje to, że Wenus średnio jest najgorętszą planetą. No i pytanie, czy w momencie, kiedy nie przesadzimy z efektem cieplarnianym na Ziemi, czy to, co w chwili obecnej dzieje się na Wenus, czyli te wysokie temperatury, nie spotka też Ziemi. W ekstremalnym przypadku, no nie wiem, co się stanie za kilka milionów lat. No trzeba dbać o naszą planetę, bo planeta Ziemia jest dla nas domem. O ile dobrze pamiętam, w granicach może być 400 stopni Celsjusza. Dzień dobry. Ja chciałem spytać, ponieważ coraz częściej, tu jestem, Tak. coraz częściej w ostatnim czasie słyszę o jakimś takim oporze ze strony społeczeństwa, szczególnie w amerykańskich mediach, wobec różnych programów kosmicznych, szczególnie Artemis, i o różnych petycjach, na przykład o to, żeby spowolnić te badania i tak dalej. Chciałem spytać, czy to faktycznie taki opór społeczeństwa ma jakiś wpływ na czas wykonywania, czy to spowalnia takie misje, czy raczej ESA czy NASA nie przejmują się przesadnie takimi petycjami? No przede wszystkim te misje są bardzo drogie, tak? Więc one zależą od decyzji politycznych. Jeżeli taka misja będzie prestiżowa, będzie uznana za prestiż dla danego państwa, to wtedy dane państwo jest w stanie zainwestować bardzo duże pieniądze. To, że lądowanie na Księżycu 50 lat temu, ponad 50 lat temu się udało, misja Apollo 11 i później w kolejnych misjach, to tylko dlatego, że Stany Zjednoczone przeznaczyły całą sporą część rocznego budżetu własnego PKB na zrealizowanie tych misji. Ale przy okazji udało się stworzyć technologie, z których korzystamy praktycznie do dzisiaj. Wówczas to był prestiż dla Stanów Zjednoczonych, bo trwała zimna wojna i trwał wyścig ze Związkiem Radzieckim. No, w chwili obecnej są takie państwa aspirujące jak Chiny, jak Indie. Indie również wylądowały na Księżycu niedawno bezzałogowym łazikiem. Japonia chciała wylądować, no, pierwszy lądownik się rozbił, drugi skutecznie wylądował na Księżycu. No, Chiny wylądowały jako pierwsze po dalszej stronie Księżyca i zbadały dalszą stronę Księżyca, więc ten wyścig cały czas trwa na Księżyc, tak? Kto będzie pierwszy. Ale to jest bardzo drogi wyścig, ale przy okazji powstają technologie, których byśmy nie mieli, gdyby nie inwestycje w technologie kosmiczne. Tak, więc... Ja bym jeszcze raz serdecznie poprosił o brawa dla pana profesora.